Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnym odcinku z serii Korki we wtorki. Tym razem zajmiemy się twierdzeniem o rezyduach, które w wielu książkach, w wielu skryptach nazywane jest twierdzeniem całkowym o rezyduach, ponieważ jak już pewnie sami wiecie, wykorzystujemy tutaj rezydua do obliczania całek, ale pewne warunki muszą być tutaj spełnione. Jakie? Za chwilę o tym będziemy mówić. No więc podczas naszego spotkania chciałabym, żebyście zwrócili bardzo dużą uwagę na oznaczenia. Wiem od Was z bieżących zajęć, że często wykładowcy mają jakieś swoje oznaczenia na okręgi, na krzywe, których bardzo mocno pilnują, do których są mocno przyzwyczajeni i których po prostu wymagają. Dlatego, moi drodzy, zachęcam bardzo serdecznie, by na bieżąco otworzyć sobie skrypt, ćwiczenia, notatki i patrzeć po prostu i w razie czego to, co liczymy, zapisywać sobie w swoim, że tak powiem, języku, który macie na co dzień. No więc, moi drodzy, my zaczniemy nasze liczenie od szczypty teorii. No bo jeżeli już mamy jakieś twierdzenie, no to warto byłoby poznać jego treść. I tę treść zaczerpniemy z książki Pani Długosz, Funkcje zespolone, którą tutaj widzicie. Serdecznie zachęcam zapoznać się z tą książką, żeby zapoznać się z tą książką. Jest ona napisana dosyć prostym językiem, a co najważniejsze zawiera teorię, bardzo dużo przykładów z rozwiązaniami i zadania dodatkowe. No więc sięgamy sobie na stronę 67. No i tutaj mamy dział zastosowania rezyduów do obliczania całek. Powiększymy sobie, żebyśmy widzieli w pełnej okazałości to twierdzenie. No i jak sami widzicie, tu jest jako twierdzenie całkowe o rezyduach. Ale gdybyście zajrzeli na przykład do książki, którą mam tutaj obok pana Ganczara, no to tam już jest po prostu twierdzenie o rezyduach, a chodzi tu o to samo i będziemy właśnie w taki sam sposób, jakby czy ta książka wykorzystuje je w taki sam sposób. No więc przyjrzyjmy się treści tego twierdzenia. Mamy tutaj funkcję f od z, czyli jeśli funkcja f od z jest holomorficzna. Dla tych, którzy być może trafili tu z przypadku lub też zetknęli się z tematem po raz pierwszy, jesteśmy w świecie liczb zespolonych. Czyli jeśli funkcja f od z jest holomorficzna w obszarze jednospójnym D, z wyjątkiem co najwyżej punktów z1 do zn, a c, podkreślę, że C tutaj pełni istotną rolę, jest krzywą Jordana kawałkami gładką, dodatnio zorientowaną, też istotny element, ma być dodatnio zorientowana, leżącą w tym obszarze i zawierającą wskazane punkty. Kolejny bardzo ważny element. Jeżeli będziemy liczyć jakieś rezydua w naszym spotkaniu, to te punkty muszą być zawarte w naszej krzywej C. Tu jest to istotny element, żeby się nie rozpędzać, nie liczyć wszystkich rezyduów, tylko te, które są zawarte w C. No i w swoim wnętrzu, może tutaj jeszcze raz przeczytajmy, że AC jest krzywą Jordana kawałkami gładką, dodatnio zorientowaną, leżącą w tym obszarze i zawierającą wskazane punkty, czyli Z1 do Zn w swoim wnętrzu, to i zachodzi taka równość. Czyli podana w zadaniu całka po obszarze jakimś, po obszarze po łuku, po jakimś brzegu, bo tutaj mamy mieć krzywą Jordana kawałkami gładką, z funkcji f od z równa się 2pi razy suma rezyduów właśnie naszej funkcji, ale takich, które, prawda, są zawarte w naszej krzywej. No i to, moi drodzy, będziemy używać tego sformułowania, ale pytanie, które często zadajecie na zajęciach jest takie, czy ja muszę te wszystkie elementy sprawdzać, czyli, że funkcja jest holomorficzna, obszar jest jednospójny, że to jest krzywa Jordana kawałkami gładka. Powiem Wam szczerze, że ale to bardzo rzadko spotykam się i to zazwyczaj u studentów matematyki, ale to też i niekoniecznie nawet na samym wykładzie analizy matematycznej, tylko już jak mają na przykład specjalizację, że jest to konieczne, żeby tutaj wszystkie warunki sprawdzić. Ogólnie dla tych, którzy nie są studentami studiów matematycznych, a mają ten materiał, my odgórnie już jakby pewne rzeczy przyjmujemy za wiadome, nawet większość z Was ma podane, że cokolwiek będziecie mieli w zadaniu, to i tak będzie dodatnio zorientowane. Ale
Wiecie, wszyscy to nie znaczy, że większość to nie znaczy, że wszyscy, więc proszę sprawdzać na bieżąco i patrzeć, jakie są też u Was wymagania, czy Wy musicie pewne rzeczy uzasadniać, jakieś własności, czy nie. Ja natomiast tego w tym filmie robiła nie będę. My skupimy się tutaj na podstawowym liczeniu i takim delikatnym uzasadnianiu, co kiedy można zrobić. Zadanie pierwsze. Mamy, korzystając z twierdzenia całkowego o rezyduach, obliczyć podaną całkę po wskazanej krzywej. I takie polecenie będzie do praktycznie każdego zadania, poza kilkoma ostatnimi. I teraz jak to wygląda? Co Wy macie w ogóle robić, jak widzicie takie zadanie i generalnie jak krok po kroku to wszystko ogarnąć? Macie podaną pewną całkę. Pod tą całką jest pewna funkcja f od z, funkcja podcałkowa, którą sobie warto od razu zapisać, jak ona wygląda, czyli tak naprawdę wyrzucacie sobie dz i przepisujecie to tutaj tak jak jest. I teraz, moi drodzy, co? Mamy po prawej stronie, tutaj jest C napisane, mamy dodatnio zorientowany okrąg. No i teraz tak, jak to ogarnąć, jak w ogóle się do tego podejść? Pamiętajcie, że Wy macie mieć dodatnio zorientowany łuk tutaj, prawda, dodatnio zorientowaną krzywą i to jest bardzo ważny aspekt zadania tego typu. W większości przypadków wiem, że profesorowie umawiają się ze studentami, że każde zadanie, które będzie do policzenia stwierdzenia, prawda, o rezyduach, będzie miało dodatnio zorientowany okrąg, czy tam coś innego. Niektórzy natomiast tego nie piszą i dają jakby taką otwartą możliwość, prawda, chociaż tutaj no, trzeba zapisać, czy on jest dodatnio, czy ujemnie zorientowany, bo to zmienia postać rzeczy. Więc tu musicie sprawdzić, jaka konstrukcja zadań jest u Was i na ćwiczeniach, i na wykładach, bo wiem, że profesorowie prowadzący wykłady lubią czasami na egzamin lekko podkręcić treść zadania, że tutaj umiecie policzyć, ale macie na przykład ujemnie zorientowany okrąg. Ok, czyli macie ten okrąg, no i ktoś, kto jeszcze się nie wdrożył w temat albo zapomniał, może pomyśleć sobie, że nie widzi tego okręgu. I on też może być w tym miejscu zapisany inaczej na wiele sposobów. Za chwilkę pokażę jeszcze inny. A jak to odkryć? Pamiętajcie z innych filmików, ja tam pokazywałam, że z mogę zapisać w postaci algebraicznej, czyli x plus y, gdzie x, y są liczbami rzeczywistymi już. I jeżeli ja teraz wyznaczę moduł z, to będzie po prostu x kwadrat plus y kwadrat pod pierwiastkiem, prawda? Jeżeli ja to zrobię i wstawię to do mojego równania, które mam tu, no to zobaczcie, co się dzieje. Ja będę miała pierwiastek z x kwadrat plus y kwadrat równa się pi. Podniosę to do kwadratu, czyli będę miała x kwadrat plus y kwadrat równa się pi kwadrat. Czyli pokazałam, że jest to równanie okręgu, które znacie już od liceum i dlatego mogę zapisać je w takiej postaci uproszczonej. Niektórzy jeszcze, bo tutaj jak sobie ustalicie, to środek macie tego okręgu w punkcie 0,0, promień jest równy pi. Niektórzy zapisują to zadanie w taki sposób, że zamiast pisać równanie z modułem, to zapisują to tak, że macie tutaj c, środek, czyli 0,0 i promień pi. Więc tak jak mówię, spójrzcie po prostu, jak to jest u Was, żeby na bieżąco w czasie tego spotkania śledzić te wszystkie zapiski, bo to jest bardzo, bardzo ważne, żebyście Wy wiedzieli, jak po prostu sobie poradzić potem z interpretacją zadania. I teraz krok pierwszy tego zadania. Jak już zidentyfikowaliście ten okrąg, wiecie wszystko o nim, to nie zaczynajcie od rysunku, tylko zacznijcie od tego, żeby sobie ogarnąć funkcję. Rysunek zostawcie na potem, bo tak naprawdę ten rysunek na samym starcie jest Wam w ogóle niepotrzebny. Oj, przepraszam najmocniej. Jest Wam w ogóle niepotrzebny, ponieważ po prostu Wy potrzebujecie najpierw wiedzieć coś na temat kandydatów na Z0, czyli te, które będziecie liczyć rezydua, te punkty. Więc zacznijcie się po prostu zabierać za tą Waszą funkcję. Czyli krok pierwszy, mówiąc wprost, to jest po prostu przyrównanie mianownika do zera. Czyli szukacie jakichś punktów osobliwych, oczywiście każdy przykład jest inny. Możecie mieć funkcję wymierną, możecie mieć inną funkcję, więc tu szukanie tych osobliwości może być różne. Ale w przypadku takim jak nasz, po prostu przyrównujemy sobie nasz mianownik
do zera i szukamy tych zetów, które właśnie będą spełniały to równanie. No i teraz, moi drodzy, idziemy z tym dalej. Jak to ogarnąć? Jest to zwykłe równanie kwadratowe, tylko w ciele liczby zespolonych, więc jak najbardziej jest wskazane policzyć tutaj deltę, bo po prostu będzie to łatwiejsze niż jakieś inne metody. Czyli mamy tak, b kwadrat. Wypiszmy sobie. Nasze a to jest 1, nasze b to jest minus i nasze c to jest 2. Czyli b kwadrat to będzie po prostu i kwadrat minus 4 razy 1 razy 2. Czyli mamy minus 1 minus 8, czyli minus 9. Ok, mamy minus 9, no to co z tym teraz? Pierwiastkujemy, czyli pierwiastek z delty to jest pierwiastek z minus 9, czyli to jest po prostu 3i, plus minus 3i. Ja to wielokrotnie tłumaczyłam na filmach, które były poświęcone tej tematyce równań zespolonych, że tu dwie odpowiedzi są, ale i tak wystarczy wziąć jedną, żeby dostać jakby oba wyniki, więc nie musicie rozpatrywać aż 4 przypadków. Czyli nasze z1 to jest minus b, czyli i, minus pierwiastek z delty, czyli 3i, przez 2a, czyli 2. Ja sobie wzięłam 3i po prostu. I teraz mamy tutaj na górze minus 2i przez 2, czyli minus i. Oraz z2 to jest minus i, czyli i, plus pierwiastek z delty przez 2a, czyli będzie 4i na 2, czyli 2i. I to są, moi drodzy, nasi kandydaci tutaj na punkty, w których będziemy liczyć rezydua, ale trzeba teraz spojrzeć jednym okiem na licznik. To jest to, co tłumaczyłam w filmie poświęconym rezyduom. Musimy wiedzieć, czy przypadkiem nie jest to punkt taki, w którym zeruje się też licznik. No i teraz spójrzmy sobie, czyli sprawdzamy, co się dzieje z licznikiem. Co się dzieje w tych punktach z licznikiem. I teraz spójrzmy, że nasz licznik, który zapiszę sobie L od Z, to jest po prostu Z. Czy ja wstawię za Z minus i, czy ja wstawię 2i, to on i tak będzie różny od zera dla Z1 i Z2. Czyli nie mam żadnego zagrożenia, mogę wziąć pod uwagę dwa te punkty i jest ok. No to teraz pytanie, czy ja potrzebuję wziąć oba te punkty naraz? No dobra, pomyślmy tutaj, zastanówmy się chwilę. No i teraz my tak z samego zastanowienia się my nic dobrego tutaj nie wymyślimy, absolutnie. Dlatego przechodzimy do kroku drugiego, w którym będziemy teraz dopiero rysować nasz okrąg. Czyli rysujemy nasz moduł z równy pi, czyli mamy tutaj, przypominam, środek 0, 0 oraz promień r równy pi. No i teraz zacznijmy sobie nad tym pracować. Jeżeli macie możliwość pisania w kratkę, tutaj to na kartce w kratkę, to będzie Wam dużo łatwiej narysować porządny rysunek. Czyli mamy środek 0, 0, no i pi to jest w przybliżeniu 3,14, no czyli tutaj sobie weźmiemy raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3 i proszę tu, tak jak mówię, dokładność jest ważna, bo często liczymy szybko, bo chcemy coś szybko się nauczyć. Nie, to tak nie działa, moi drodzy. Jeżeli się nauczycie, że wszystko robicie szybko i jakby bez ładu i składu, to tak też zrobicie na kolokwium. Dlatego jak już rozwiązujecie jakieś zadanie, poświęcacie mu uwagę, to zróbcie po prostu w miarę porządnie, że tak się wyrażę. I teraz tak, czyli mamy nasz okrąg o środku w punkcie 0, 0, 0 oczywiście i promieniu, tutaj dałam przybliżone jakby pi, czyli dałam 3, natomiast wiemy, że to będzie ponad 3, ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby teraz zaznaczyć nasze punkty, które nam wyszły jako kandydaci, w których możemy wyznaczać rezydua, czyli nasze minus i oraz 2i. I teraz tak, minus i to jest punkt jaki? To jest po prostu, część rzeczywista jest 0, część urojona 1. Minus i, czyli tu będzie minus 1. Natomiast tutaj mamy 2i, czyli to będzie część rzeczywista 0 i część urojona 2. I teraz trzeba je zaznaczyć, czyli mamy tak 0 i minus 1, czyli to jest z1 i mamy 0 i 2, czyli tu jest z2.
Nie mam tu konfliktu z moim przybliżeniem, więc jest ok, ale gdybyście na przykład tak mieli takie jakieś bardzo ciekawe zadanie, które by gdzieś tam próbowało wziąć, nie wiem, coś lekko większego czy mniejszego niż pi, to trzeba by było naprawdę bardzo ostrożnie to zaznaczać. Niemniej, co zauważam? Zauważam to, że mój okrąg, mój dodatnio zorientowany okrąg połknął oba punkty. Czyli zawiera w sobie te dwa punkty, więc co muszę zrobić? Muszę teraz wyznaczyć rezydua w obu punktach. Czyli jeżeli moje Z1 i Z2 należą do mojego wnętrza, prawda? Do mojego wnętrza naszego okręgu tutaj, naszego C, no to liczę rezydua w obu punktach. W obu punktach. No i teraz, moi drodzy, tak, może się zdarzyć tak, że tylko jeden będzie należał, to wtedy liczycie tylko w jednym. Może się wydarzyć, że będziecie mieć super ekstra ciekawy przykład i trzeba będzie liczyć na przykład 3 rezydua. Te zadania to jest kopalnia różnych ciekawych elementów, ale to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co Wam wyjdzie w kroku pierwszym. Bo są też funkcje okresowe i tak dalej, więc tu im więcej przykładów jakby policzycie, bo na pewno macie jakieś listy zadań, tym lepiej dla Was. No to liczymy, czyli na początek liczymy rezyduum dla z równego z1, czyli minus i funkcji f od z. Jak to wyglądało? Pojawiała się granica i ta granica zawsze była do tego punktu, w którym liczę rezyduum. No i tutaj w przypadku, i tu jest ważna sprawa, o której nie wspomniałam, ale wspominałam to na filmie, gdzie były rezydua, ważna jest krotność. Bo tu w momencie, gdy myśmy stwierdzili, że licznik będzie zawsze różny od zera dla Z1 i Z2, doszła kwestia tego, że to są bieguny jednokrotne. Napiszmy może bieguny po prostu k-krotne. A skąd wiem, że są jednokrotne? Dlatego, że jak rozbiję sobie mój mianownik, tutaj zrobię to już tu, to będę miała tutaj moje z kwadrat minus i z plus 2. Będę miała tutaj po prostu postać iloczynową funkcji kwadratowej, czyli będę miała z plus i razy z minus 2i. I to powoduje, że te nawiasy są do pierwszej potęgi, czyli czynniki liniowe są do pierwszej potęgi, to oznacza, że krotność pierwszego jest równa 1 i krotność drugiego też jest równa 1. To dla tych osób, które być może po prostu nie pamiętają, jak to robić, ale jak nie wiecie, to zachęcam, żeby zacząć od filmiku, który jest o rezyduach. I teraz tak, czyli mamy tutaj coś takiego i jeżeli ta krotność jest równa 1, to ja tu na początku nie mam żadnej pochodnej, tylko mam od razu z minus to, co liczę, ten punkt, w którym liczę rezyduum, czyli będzie u nas plus i, bo tutaj podkreślam jest z minus z0, no i u nas jest to z0, te z1 jest równe minus i razy f od z. No i co się teraz dzieje? No teraz trzeba tutaj coś poskracać, coś porobić, żeby to się jakoś uprościło. No i żeby to zrobić, to my musimy tutaj wpisać f od z w jakiejś konkretnej postaci, żeby było nam po prostu łatwiej za chwilę to ogarnąć. Czyli f od z wpisujemy w postaci takiej, że to jest z przez i zapiszemy w postaci iloczynowy mianownik. Dlaczego? Bo tu się w przypadku funkcji wymiernych zawsze coś skraca. W przypadku innych funkcji, bardziej skomplikowanych, czasami trzeba sięgnąć do na przykład szeregu Lorenta. Ale tutaj nie będziemy takich przykładów w dzisiejszym spotkaniu brać pod uwagę, bo to są już bardzo, bardzo ciekawe przykłady. I teraz, moi drodzy, skracamy. Czyli tutaj mamy skrócone i lądujemy ostatecznie z wyrażeniem z przez z minus 2i, w które podstawić już możemy minus i, czyli to będzie minus i przez minus i minus 2i, czyli minus 3i. Po skróceniu mamy po prostu 1/3, bo i mogę po prostu jak literkę skracać. I znaki też się zredukują. I to jest rezyduum w punkcie 1/3. I teraz, moi drodzy, co dalej? Co dalej? Dalej my musimy policzyć kolejne rezyduum, bo oba punkty należą do mojego okręgu dodatnio zorientowanego. No więc liczę teraz rezyduum w punkcie z równym 2i mojej funkcji f od
z. I postępuje podobnie, bo jest on też biegunem jednokrotnym, więc mam tutaj granicę z dąży do 2i, ale tym razem mam z minus 2i, prawda, bo tu jest zawsze z minus z0, razy f od z, który już zapiszę w postaci tej rozłożonej, żeby już nie przepisywać wielokrotnie. No i tutaj mi się skraca bardzo fajnie, czyli mam tutaj z minus 2i, z minus 2i i zostaje mi tylko z przez z plus i, do którego mogę spokojnie podstawić 2i, czyli to będzie 2i przez 3i, czyli 2/3. I to jest bardzo przyjemny przykład, wyszły bardzo fajne wyniki, nie trzeba było liczyć pochodnej. I co teraz? Krok trzeci ja tu zapiszę tak na boku, bo tak naprawdę to już spija śmietankę z pozostałych kroków. To jest po prostu wyznaczenie naszej całki. Czyli nasza całka wyjściowa, czyli całka po c z naszego f od z, które mieliśmy na początku zadania, jest według naszego twierdzenia czym? To jest po prostu 2pi i tam mieliśmy pewną sumę. I ta suma to są po prostu te rezydua, które wpadają do naszego dodatnio zorientowanego okręgu, czyli to będzie 1/3 dodać 2/3, no czyli w naszym przypadku tutaj wychodzi 1, to nie jest jakaś reguła, po prostu tak wyszło, czyli to jest po prostu 2pi. I bez jakichś trudniejszych elementów wyznaczyliśmy sobie właśnie naszą całkę z naszego ciekawego wyrażenia po dodatnio zorientowanym okręgu. W przykładzie drugim mamy całkę po L. Będę wprowadzać różne oznaczenia, które gdzieś tam możecie spotkać, więc proszę tutaj nie zdziwić się, że będą się te literki zmieniały przez całe spotkanie. Gdzie L jest okręgiem i też można zapisać to zwykłym równaniem od razu, skierowanym dodatnio względem swojego wnętrza. Czyli kolejne to samo zadanie, które wykorzystuje jakby tą samą technikę, tylko zapisane trochę inaczej. Idea jest taka sama. Macie dodatnio zorientowany okrąg, który ma środek w punkcie 0,0 i ma promień r równy 7. Podkreślam, tu jest zawsze r kwadrat, bo część z Was zapomina. Jeżeli zapomniecie tak, że już nie będziecie sobie mogli przypomnieć, zachęcam, żeby mieć zawsze pod ręką wydrukowane tablice maturalne, moi drodzy. Tam jest kopalnia rzeczy, które na studiach ulegają właśnie takiej lekkiemu zapomnieniu właśnie. I teraz wypiszmy sobie na początek naszą funkcję, czyli nasze f od z. W tym wypadku mamy z przez e do z odjąć 1. Jest to oczywiście także funkcja wymierna, tylko moi drodzy, zauważcie, że poza tym, że jest wymierna, ma w sobie tutaj e do z i troszeczkę te zadanie wtedy liczy się inaczej. No więc zacznijmy od kroku pierwszego, czyli będziemy chcieli sprawdzić, co się dzieje, jakie są punkty osobliwe naszej funkcji f od z. Przyjrzyjmy się jej dokładnie. Licznik naszej funkcji jest ok. Jest to funkcja liniowa, nie ma tam jakiejś osobliwości. Ale mianownik naszej funkcji f od z to jest e do z odjąć 1. I my chcemy, żeby sprawdzić, jakie punkty dają nam 0 w tym mianowniku. Czyli mamy sobie e do z minus 1 równa się 0 i sprawdzamy. No i teraz, moi drodzy, tu jest bardzo często bardzo dużo błędów w takiego typu równaniach i zapominamy o tym, co uczyliśmy się na liczbach zespolonych, tych łatwiejszych tematach. I tak, zazwyczaj jak to się dzieje? Zazwyczaj robimy tak, że piszemy e do z równa się 1, dajemy, że z równa się 0 i kończymy zadanie. I to jest bardzo błędne podejście, ponieważ e do z jest zespolone, moi drodzy. I ono może dać nam dużo więcej tych odpowiedzi. Więc zachęcam, żeby przede wszystkim popatrzeć na to pod kątem liczb zespolonych. Ja tu jeszcze raz napiszę, że liczby z są liczbami zespolonymi. Czyli tu możemy mieć tych rozwiązań bardzo wiele. Dlaczego? Jeżeli sobie przypomnicie taką krótką teorię, którą być może poznaliście kiedyś, to tam było coś takiego, że jeżeli ja mam e do z1 na przykład i przyrównuję e do z2, to równość tutaj zachodzi wtedy, gdy ja tutaj jeszcze jakby uwzględnię krotność, czyli 2k pi.
No właśnie, dlatego że, moi drodzy, to jest właśnie tak, że my potrzebujemy mieć tą wielokrotność zawsze uwzględnioną i można to zrobić na wiele sposobów. To równanie jest jedno i jakby ta metoda jest jedna z wielu. Jeżeli jakby nie pamiętacie, nie czujecie, ale pamiętacie za to coś innego, możemy spróbować rozpisać sobie e do z. Czyli nasze e do z to jest inaczej e do x plus yi, czyli to jest e do x razy e do yi. Rozdzielam, ponieważ x jest rzeczywiste, y jest rzeczywiste. No i mogę sobie e do yi zapisać w jakiej formie? Bo to jest postać wykładnicza, prawda? Mogę zapisać, że to jest e do x razy i tu zapisać po prostu cosinus y plus i sinus y, przypominając sobie postać trygonometryczną, czyli przejście z postaci wykładniczej na trygonometryczną. Metod jest wiele. Niektórzy z Was wiem, że uczą się po prostu na pamięć jakby co można gdzie spotkać. Jest to też jakby pewna metoda, ale przy bardziej skomplikowanych przykładach możecie po prostu nie wszystko ująć. No i wyobraźmy sobie, że skupimy się na tym. Po prawej, bo jest to, widzę na co dzień, że to jest częściej droga, w którą idziecie. No i co wtedy zrobić z czymś takim? Mam rozwiązać równanie tego typu, czyli mam e do x razy cosinus y plus i sinus y. I to ma się równać 1. Ja przypominam, że po lewej i po prawej stronie jest liczba zespolona. Po prawej mamy 1 plus 0 razy i. Ta jedynka może być tak zapisana. Po lewej natomiast, jeżeli wymnożę, to mam e do x, która jest po prostu liczbą rzeczywistą, to e do x. To jest jakaś wartość, bo x jest rzeczywiste, no i e jest stałe. Razy cosinus y, czyli to jest część rzeczywista, dodać i razy e do x razy sinus y, prawda? I tak to wygląda. I to ma być równe 1 dodać 0 razy i. I można przecież tak też zrobić. Mówię, metod jest wiele, jeżeli Wam jest wygodniejsza taka, którą poznaliście na zajęciach, stosujcie ją. No i teraz co się dzieje? To jest część rzeczywista, a to jest część urojona, czyli część urojona musi być równa 0, bo tak jest po prawej stronie, a część rzeczywista musi być równa 1 i przechodzimy do zapisania układu równań, czyli mamy e do x razy cosinus y równa się 1 oraz e do x razy sinus y równa się 0. No i tutaj też następuje bardzo ciekawa sprawa. Ja mogę obustronnie tutaj w tym miejscu mogę podzielić przez e do x, bo przypominam, że e do x jest zawsze dodatnie, bo cokolwiek wstawię za x, to będę miała 2,7 do jakiejś potęgi, więc zawsze ten wynik będzie dodatni. Więc ja na przykład już pierwsze równanie mogę zapisać jako sinus y równe 0. Z pierwszym równaniem jest troszeczkę więcej kłopotu. Nie będziemy tutaj się oszukiwać. No bo mamy tutaj cosinus y i mamy tutaj e do x i to ma być łącznie równe 1, więc tu wiem, że z tego też tytułu bardzo wiele osób no nie chce tego rozwiązywać w taki sposób, dlatego że właśnie wychodzą różne wyniki, ale skupmy się na razie na tym drugim równaniu. Oczywiście my też możemy skorzystać z tego i od razu podać odpowiedź, natomiast pokazuję alternatywną jakby metodę. Czyli stąd wychodzi mi, jak się przyjrzy wykresowi sinusa, że y to jest po prostu 2k pi. I koniec. To jest po prostu 2k pi. Gdzie k jest oczywiście liczbą całkowitą, no bo tam przecięcia mam 0, pi, minus 2pi i tak dalej. I teraz jeżeli ja sobie wstawię te y tutaj do góry, prawda? No to mam tak, e do x razy cosinus i wstawię je w postaci takiej 2k pi, prawda? No bo czemu nie? I to się równa 1. I co mi z tego, co mogę z tego wywnioskować? Pamiętajcie, że wy ostatecznie nie szukacie x i y tylko wy szukacie z. Czyli wy musicie mieć i jedno i drugie. Dlatego tutaj też często w tym miejscu są bardzo takie dziwne wyniki. Zajmijcie się najpierw tym najprostszym układem, czyli ten, gdzie jest 0, prawda? A następnie przejdźcie sobie po wyliczeniu y, przejdźcie sobie do pierwszego, żeby się nie zamartwiać tutaj tą jedynką. I teraz jak już wyliczyliśmy tego y, wracamy, tak jak ja to zrobiłam tutaj i dopiero wyciągnijmy jakieś wnioski na temat x. No i teraz przyjrzyjmy się cosinus 2k pi. Co mogę o tym powiedzieć? Jeżeli tutaj już narysuję fragment kosinusa,
pragnę na razie tylko jeszcze podkreślić, że zobaczcie, jakie ciekawe zadanie, że jeszcze nie zaczęliśmy nawet tej części liczenia rezyduów, my dopiero wyznaczamy kandydatów, a jakie już możemy napotkać ciekawe problemy, jeżeli gdzieś mamy mniejszy warsztat z poprzednich działów analizy zespolonej. No i teraz tak, wiemy, że kosinus dla zera jest równy 1, prawda? Tutaj, żeby było, to jest ta sama wysokość. No i on się przecina w połówkach. Wyobraźmy sobie, że jest idealny. Tutaj, że jest wszędzie idealnie. Czyli mamy pi drugie. I teraz zobaczcie, co się dzieje, bo tutaj jest pi. Co się dzieje w punktach typu 2kpi, czyli 0, 2pi, minus 2pi i tak dalej, czyli w parzystych wielokrotnościach, prawda, pi. Mamy tutaj 0 i jak będę szła do góry, to jak przy 2pi będę miała też 1. A jak się cofnę tutaj, to przy minus 2pi też będę miała 1. Czyli dla punktów typu 2kpi to jest równe 1. Dlaczego? Bo dla parzystych jest 1. Jakbyście mieli na przykład nieparzyste, to musielibyście mieć tutaj minus 1. Czyli ja mogę dzięki tej postaci ogólnej określić taką postać tutaj, konkretną wartość mojego kosinusa 2kpi. I teraz, moi drodzy, ale gdyby było kpi, samo kpi, to nie mogłabym, dlatego że kpi może być i parzyste, i nieparzyste. To taka mała uwaga, żeby się na to nie dać nabrać. I teraz to jest 1, czyli mamy e do x równe 1. Nie? I to już jest równanie rzeczywiste. X jest liczbą rzeczywistą, podkreślę to, czyli rozwiązujemy je już tak normalnie, czyli po prostu x jest równe 0. I to jest, moi drodzy, jakby ostateczne rozwiązanie końcowe z układu równań, które polecam serdecznie, bo szczelanie czasami tych odpowiedzi nie ma sensu, a po co tracić punkty, prawda? Można to sobie ładnie rozpisać wszystko. I teraz tak, wniosek. Wniosek jest taki, że moje rozwiązania równania e do z równe minus 1 równe 0 to są takie liczby z w postaci x plus y, dla których x jest równy 0, a y jest równy 2kpi, czyli to są postaci 2kpi. I tyle, moi drodzy. Tak to wygląda. Gdzie k jest oczywiście liczbą całkowitą. I teraz dostaliśmy postaci ogólne mojego rozwiązania tutaj. No i się trzeba zastanowić teraz nad licznikiem i mianownikiem. Przypomnijmy, że licznik naszego wyrażenia miał postać z. No i niestety w tym przypadku pewne wartości naszego rozwiązania, które dają nam zera w mianowniku, też dadzą 0 w liczniku. Ale żeby to zauważyć, wypiszcie sobie na przykład, jak ja wezmę k równe 0, to czyli wypisujemy sobie zety, to będzie 0, tak? Jak ja wezmę sobie 1, to będzie 2pi, ale jak wezmę minus 1, to będzie minus 2pi, czyli mogę napisać plus minus 2pi, prawda? Potem będzie plus minus 4pi i tak dalej, prawda? Czyli zobaczcie, że dla k równego 0 wyzeruje mi się też licznik, czyli odrzucam z0, czyli jakbyśmy napisali, że to jest na przykład jakieś zk, prawda, czyli dla różnych k, to odrzucam z0 równe 0, bo L od 0, licznik w tym punkcie jest równy 0, czyli to nie będzie biegłą wtedy. A pozostałe nie mają takiego problemu, czyli dla pozostałych możemy sobie rozpatrywać rezydua. Czyli to jest nasz krok pierwszy, czyli udało nam się znaleźć punkty, które są biegunami. Punkty osobliwe, które są biegunami, i będziemy mogli je wykorzystać, niektóre z nich, ponieważ zobaczcie, że w tym wypadku jest ich co? Jest ich nieskończona ilość. Więc to też jest bardzo ważne w tym zadaniu, że dostajecie przypadek właśnie kiedy ich jest naprawdę dużo i trzeba po prostu się tym bardzo delikatnie zająć. I teraz tak, czyli przechodzę sobie do kroku drugiego naszego zadania, w którym to rysowaliśmy sobie nasz okrąg. Czyli nasz okrąg to jest x kwadrat plus y kwadrat równa się 49, czyli zapiszę, że to jest 7 do kwadratu. Czyli tak jak wcześniej to napisaliśmy, to jest s równe 0,0 i r równe 7. No to rysujemy sobie piękny okrąg i zobaczymy, ile tego wpada tutaj do naszego... O, i tutaj mamy sytuację, gdzie ten promień jest dosyć duży.
Więc możecie sobie przyjąć jakąś większą jednostkę. Tutaj powiedzmy, że będzie 7, prawda? Tutaj też niech będzie 7. I tutaj będzie minus 7, prawda? I tutaj będzie powiedzmy też minus 7. Żebyśmy już nie musieli rysować. Oj, no tutaj żeśmy troszeczkę ten. O. I to jest nasz okrąg o promieniu r równe 7. To nie jest zasada, że ten środek musi być zawsze w punkcie 0, 0. Też proszę tego tak nie traktować. Może być w różnych miejscach. I próbujemy teraz te punkty, które wyszły nam tutaj, czyli te nasze ZK, wpisać. Poza oczywiście Z0 równe 0, bo tutaj wypadło nam to, muszę je odrzucić, bo licznik się zeruje w tym punkcie. Mam nadzieję, że jest to jasne i w razie czego proszę, żeby sobie zatrzymać filmik i powtórzyć jeszcze o rezyduach, jeżeli ten punkt jest niejasny, dlaczego my to odrzucamy. I teraz tak, wezmę sobie co? Mam tutaj 2pi na początek. Plus i minus, czyli mam plus minus 2pi, czyli to będą jakiego typu punkty? Część rzeczywista będzie na pewno równa 0, a część urojona będzie albo 2pi, albo minus 2pi. No i teraz jak to ugryźć? 2pi to jest ile? To jest 6,28 w przybliżeniu, prawda? W przybliżeniu dużym 6,28. Czyli to się zmieści jeszcze przed 7, czyli mogę sobie zrobić tak 0 i tutaj będzie moje 0,2pi, a tu będzie 0 minus 2pi. Niemniej widzę, że się mieszczą we wnętrzu mojego okręgu, ale gdybym wzięła już następne, no parę 4 plus minus 4pi, no to 4 razy 3 to już jest 12, wykroczy to poza mój okrąg, czyli ja już nie mogę wziąć. Czyli jedyne wewnątrz obszaru mojego leżą tylko te dwie liczby, czyli liczba 2pi oraz minus 2pi i tylko w tych dwóch będziemy wyznaczać nasze rezydua. Czyli podkreślam, żebyście się nie napracowali na darmo, to musi leżeć wewnątrz okręgu. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do następnego kroku. W sumie ostatnio żeśmy tego nie rozdzielali, ale teraz możemy zrobić sobie, że krok trzeci to jest wyznaczenie rezyduów. Ustalcie sobie tak jak chcecie, jakbyście chcieli gdzieś zapisać to na kartce. Takie kroki są bardzo fajne, jak się uczymy nowego tematu, żeby sobie to w głowie poukładać. I teraz tak, weźmy sobie na początek, wyznaczmy rezyduum, na przykład z równym 2pi. No i teraz ktoś powie, ale dobra, jakie krotności to są w ogóle bieguny? I to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, bo myśmy nic nie powiedzieli na ten temat. No właśnie. I teraz przyjrzyjmy się naszej funkcji e do z minus 1. No dobra, e do z minus 1, czyli tak naprawdę mogę zapisać ją w taki sposób. No ja tej krotności tu nie widzę, po prostu nic nie ma na ten temat. I generalnie, moi drodzy, w tego typu przypadkach, gdy one wychodzą z takich równań, kosinusy, sinusy, to trudno by było, żeby na przykład, weźmy sobie 2pi, żeby 2pi powtórzyło się jakoś dwukrotnie. Bo często pytacie, jaka jest różnica między miejscem zerowym a pierwiastkiem. I to jest od zawsze bardzo istotna różnica, taka, że miejsce zerowe jest takie fizyczne. Widzimy na wykresie, że miejsce zerowe, czyli przecięcie z osią x jest tu. No i ono jest jedno. Ale jeżeli ja przyjrzę się wyrażeniu algebraicznemu, to najlepszym przykładem jest zawsze funkcja kwadratowa. Ona ma jedno miejsce zerowe, tutaj na przykład y równa się x kwadrat, nie? Ale jeżeli ja się przyjrzę postaci algebraicznej, to ja widzę, że jakby ono jest podwójne. Dlaczego? Bo się odbija. I to jest pierwiastek. Pierwiastek ma bardziej odniesienie do własności tej liczby algebraicznych, czyli jakby ile razy występuje dany czynnik, czyli że 2 razy mam tutaj tę liczbę podniesioną do drugiej, a miejsce zerowe jest fizyczne, czyli miejsce zerowe to jest coś bardziej, co widzę na wykresie, czyli tu przecięcie z osią x ma miejsce zerowe, prawda, bo y jest równy 0. Dlatego istotne jest, żebyście to rozróżniali, to tak na marginesie. No i w tym wypadku my nie jesteśmy w stanie dla takich punktów mieć krotności większej niż 1, dlatego od razu mogę napisać, że tu krotność pierwsza i krotność druga są równe 1. I teraz w takim razie wyznaczam to z mojego standardowego wzoru, czyli mam granicę, z dąży do 2pi
i tutaj mam z minus 2pi razy moja funkcja, czyli z przez e do z minus 1. No i tu, moi drodzy, kolejna sprawa. Jeżeli gdzieś Wam się zapomniało bardzo mocno, jak to się liczyło, to też bardzo dobrze byłoby powtórzyć tego typu materiał. Nie będę ukrywać, bo tu każda zaległość, jakieś niedociągnięcie wyjdzie bardzo szybko. Wymnóżmy sobie najpierw to wyrażenie przez z, czyli będzie z kwadrat minus 2pi razy z razy. No i co teraz? No właśnie, zobaczcie jedną ciekawą rzecz, że jeżeli ja wstawię tutaj z równego 2pi, no to widzę, że tu będzie na pewno 0 w mianowniku. A co dalej? Moi drodzy, dalej mamy tak, że tu będzie 4, tutaj sobie powoli gdzieś napiszemy obok, tu będzie 4pi kwadrat i kwadrat, czyli to będzie minus 4pi, prawda? Minus 4pi, minus i tu będzie 2pi razy 2pi, prawda? Czyli będziemy mieć minus też 4pi, tak, 4pi kwadrat. Co ja tutaj napisałam? Jeszcze tutaj powinno być minus 4pi, czyli tu będzie plus. Tak, 4pi kwadrat, 4, o tutaj jeszcze kwadrat to zabrakło. Tutaj przy pi. Ok, czyli wychodzi nam też 0. Czyli wychodzi nam symbol nieoznaczony 0 przez 0 i jest problem. Jest duży problem, ponieważ no, ktoś, kto nie pamięta albo się boi, może tutaj pominąć fakt, że ja tu mogę skorzystać jak najbardziej z reguły de L'Hospitala. Czyli mogę wyznaczyć teraz pochodną z licznika i z mianownika. I jest to jak najbardziej rzecz dozwolona. Proszę się tego nie bać. Czyli mamy teraz granicę z dąży do 2pi i wyznaczamy pochodną, czyli mamy 2z po prostu minus 2pi, bo tego z tutaj jest 1, a na dole mam po prostu pochodną z e do z, czyli e do z, a z jedynki jest 0. I problem tak naprawdę się sam zlikwidował po prostu. No i teraz tak, liczymy wstawiając znowu 2pi, czyli mamy tak 4pi już bez kwadratu minus 4 pi kwadrat, czemu, przepraszam, tutaj nie ma zeta przecież, czyli 2pi po prostu, przez e do 2pi. No i teraz, moi drodzy, na górze będziemy mieć po prostu 2pi, a na dole, i to też jest ciekawostka, bo tak jak mówię, trzeba bardzo dobrze przypominać sobie wszystko, co mieliście. Trzeba dobrze wyznaczyć e do 2pi. Czyli to jest po prostu cosinus 2pi dodać i sinus 2pi. Sinusy w wielokrotności jakiejkolwiek parzystej i nieparzystej pi to jest zawsze 0, a cosinus 2pi, 4pi minus 2pi to jest 1, więc mamy tutaj przez 1, czyli to jest po prostu 2pi. I udało się. Ogromny miks wiedzy, dlatego cały czas na każdym kroku zachęcam, że jeżeli coś jest niejasne, to proszę się cofać do tych swoich notatek, zatrzymywać i to bardzo, bardzo szeroko pogłębiać. I tu sobie wyznaczymy dla minus 2pi, teraz rezyduum. I idea zadania jest taka sama. Jest jednokrotny, czyli korzystam z tego samego wzoru. Czyli mam z tym razem plus 2pi razy z przez e do z minus 1. I tu, moi drodzy, także będziemy prawdopodobnie używać reguły de L'Hospitala, bo mianownik na pewno będzie równy 0. Tu ta kwestia znaku nam tak naprawdę nie zmieni sytuacji naszej. Ja sobie tylko wymnożę, tu będzie z kwadrat plus 2pi razy z. No i też jak podniosę do kwadratu, tylko że tutaj będzie minus 4pi kwadrat, ale ten plus i ten minus spowodują, że też wynik wyjdzie nam równy 0. Czyli mamy tutaj e do z minus 1 i możecie to sobie sprawdzić, czyli wychodzi 0 przez 0. Można zatrzymać film i sprawdzić. No i korzystam z reguły de L'Hospitala, czyli liczymy pochodne. Do minus 2pi. I teraz mamy tak, 2z dodać 2pi
przez e do z. I teraz, moi drodzy, co się dzieje? Podstawiamy sobie znowu, czyli mamy minus 4pi plus 2pi i e do minus 2pi. No i e do minus 2pi jest na takiej samej zasadzie, tylko że tu wszędzie będą minusy, czyli będzie cosinus minus 2pi dodać i sinus minus 2pi. To na pewno będzie równe 0, bo sinus czy ujemnych, czy dodatnich, jeżeli chodzi o kpi, jest 0. Tutaj pamiętajcie, że cosinus jest parzysty, więc to jest to samo co cosinus 2pi, czyli to jest 1, czyli ostatecznie mamy, to jest równe 1, czyli mamy minus 2pi. I podsumowując teraz, żebyśmy już dokończyli nasze zadanie tak jak trzeba, czyli tutaj sobie ustalmy krok 4. Nasza całka, bo już jak wyznaczyliśmy rezydua, to wystarczy postawić kropkę nad i, czyli nasza całka po L z przez e do z minus 1 dz jest równa po prostu sumie, czyli 2pi razy, mamy tutaj sumę 2pi wyszło nam w tym miejscu, tutaj jeszcze opuścimy, w tym miejscu, czyli 2pi minus plus i minus, czyli minus 2pi. No i co się okazało, że tu wychodzi nam 0, czyli ostatecznie to jest po prostu 0. I tak też się może zdarzyć. Proszę się nie przestraszyć, jeżeli ten wynik wyjdzie nam zerowy. I tak, moi drodzy, wygląda nasze zadanie drugie. Przechodzimy teraz do kolejnego, w którym pragnę zwrócić uwagę na to, że nie zawsze mamy do czynienia z okręgiem i czasami nasze zadanie po prostu jest troszeczkę inne, troszeczkę ciekawsze, no bo okazuje się, że dostaniemy jakąś inną łamaną i co wtedy zrobić. W zadaniu trzecim mamy całkę po pewnym lambda. Jest on dodatnio zorientowanym brzegiem prostokąta o podanych wierzchołkach. Zaczynamy nasze zadanie od wypisania sobie funkcji f od z, czyli w naszym przypadku mamy f od z i tutaj też w zadaniu pojawiają się inne oznaczenia, tak żebyście się nie przyzwyczajali i byli elastyczni, ponieważ nie zawsze to musi być c, nie zawsze to musi być l, mogą to być totalnie inne oznaczenia. I teraz tak, czyli to jest nasza funkcja podcałkowa f od z. Licznik naszej funkcji podcałkowej jest równy 1, natomiast mianownik jest równy temu całemu wielomianowi, czyli z minus 1 do kwadratu razy z minus 3. Przystępujemy zatem do kroku pierwszego, w którym będziemy znajdować miejsca zerowe pierwiastki naszego mianownika, czyli mamy tutaj krok pierwszy. Przyrównujemy sobie mianownik do zera, co jest równoznaczne z tym, że nasze z minus 1 do kwadratu razy z minus 3 jest równe 0. I to jest taka sytuacja, w której wy tak naprawdę nic nie musicie robić, tylko wyciągnąć prawidłowe, dobre wnioski. Jakie? Przede wszystkim odczytujemy, że z tego nawiasu z1 jest równe 1. Jeżeli przyrównam go do 0, no to widzę, że będę miała miejsce zerowe równe 1. Ale od razu odczytuję wiadomość na temat krotności. Moja krotność algebraiczna tutaj to jest równa 2, dlatego że ten czynnik liniowy z minus 1 jest podniesiony do potęgi drugiej. Następnie z tego nawiasu odczytuję, że z2 jest równe 3 i krotność algebraiczna tutaj z2 równego 3 jest równa 1, bo ten nawias z kolei podniesiony jest do potęgi pierwszej. I teraz tak, mamy krok pierwszy, mamy oznaczone tutaj te miejsca zerowe pierwiastki naszego mianownika, więc przystępujemy do wyciągnięcia wniosków dla licznika. Nasz licznik w tym wypadku jest równy 0. Przepraszam, nie 0, tylko 1. Spadł tylko pisik, zaraz już podniesiemy. Czyli mamy tak. Nasz licznik jest równy 1. Cokolwiek wstawię pod ten licznik, czy wstawię z1, czy wstawię z2, on cały czas będzie różny od 0. Co oznacza, że mogę wziąć pod uwagę, czyli biegunami naszego mianownika, biegunami naszej funkcji f od z są z1 oraz z2.
Czyli tak jak w poprzednim przykładzie odrzucaliśmy to, gdzie zeruje się licznik, tutaj możemy wziąć pod uwagę wszystkie rozwiązania. Czyli to jest nasz krok pierwszy. W kroku drugim, moi drodzy, warto byłoby przejść do czego? Do naszego rysunku. Czyli w kroku drugim sobie rysujemy. I proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj do czynienia już z innym obiektem. Nasz obiekt to jest brzeg prostokąta, prawda, o wierzchołkach podanych. Czyli sobie przepiszę te wierzchołki. I zapiszę je w postaci punktów, żeby było je wygodnie narysować na wykresie. Czyli pierwszy to jest 0 i minus 1, drugi to jest 0 i 1, ten to jest 4 i 1, natomiast ten to jest 4 i minus 1. I teraz narysujmy sobie to wszystko. Widzę, że będę się na x'ach ograniczała do ćwiartki pierwszej, więc nie będę rysowała jakiegoś dużego wykresu po tej lewej stronie. Czyli mamy x i y. Tutaj mamy 0, będziemy mieć 1, 2, 3, 4, tu będzie minus 1 i tutaj 1 i zaznaczamy sobie. Czyli mamy tak, na początek punkt 0 i minus 1, pierwszy wierzchołek, 4, czyli tutaj mamy raz, 2, 3, 4 i minus 1, potem mamy 4 i 1 i 0 i 1. Czyli mamy do czynienia, moi drodzy, oj, trochę mi tutaj zeszło, ale wyobraźmy sobie, że jest idealny prostokąt tego typu. I to jest nasz obiekt. Czyli my teraz, jeżeli byśmy chcieli zastanowić się, jakie będziemy brali pod uwagę zety, w których będziemy liczyć rezydua, to one muszą wpadać tu do wnętrza tego prostokąta. A zatem bierzemy sobie nasze punkty po kolei, tak jakie nam wyszły, czyli bierzemy sobie z1. No i z1 wyszło nam 1, czyli jest to punkt 1, 0. No i punkt 1, 0 jest dokładnie tu. Tu jest nasze z1. Teraz biorę sobie z2 równe 3, czyli to jest inaczej 3, 0. No i okazuje się, że to jest tu, czyli oba wpadają do naszego wnętrza, czyli w obu będziemy liczyć rezydua. A zatem zabieramy się, moi drodzy, do kroku trzeciego. Czyli w kroku trzecim wyznaczamy rezydua w tych punktach, które są w naszym wnętrzu, czyli nasze z1 oraz z2, uwzględniając oczywiście krotności, żebyśmy pamiętali, że mamy jakby dwa różne wzory, jeżeli chodzi o funkcję wymierną i jej rezydua. A zatem, moi drodzy, tak, tutaj o bieguny, bardziej mi chodzi o bieguny i rezydua, bo jeżeli mamy do czynienia z różnymi innymi punktami, jakimiś pozornie osobliwymi, to tam trzeba troszeczkę czasami inne sztuczki zastosować. I teraz tak, czyli zacznijmy od wyznaczenia rezyduum, ponieważ nasz biegun Z2 jest krotności 1, a ten jest krotności 2, przepiszemy sobie. To zacznijmy od tego krotności 1, tutaj nie trzeba będzie pochodnych liczyć, czyli liczymy w z równe 3 z naszej funkcji f od z. Nasza funkcja f od z już pierwotnie została zapisana w bardzo elegancki sposób, więc możemy ją przepisać tak jak jest. Nie trzeba tutaj nic upraszczać, ale tak jak wspominałam w przykładzie pierwszym, zdarzają się zadania, w których warto przeprowadzić taki rozkład na czynniki liniowe, który i tak robicie, bo wyznaczacie sobie miejsca zerowe. Czyli mamy tak, granicę przy z dążącym do 3, z czego? Mamy mieć z minus z0, czyli z minus 3 razy f od z w postaci tej pierwotnej, czyli mamy 1 przez z minus 1 do kwadratu razy z minus 3. Czyli tutaj mamy tak, redukuje nam się z minus 3 prawidłowo i możemy spokojnie teraz już wstawić sobie trójeczkę za z i wyznaczyć granicę, czyli to będzie 1 przez 3 minus 1, czyli 2 do kwadratu, czyli 4. Czyli rezyduum dla z równego 3 wychodzi nam 1/4. No dobrze, w takim razie przejdźmy do kolejnego rezyduum. Czyli przejdźmy sobie tutaj do rezyduum w punkcie z równym 1.
No i tu, moi drodzy, krotność tego zeta już wyszła nam 2, więc trzeba będzie zastosować wzór, który zawiera pochodne. Warto mieć go pod ręką, żeby sobie jakby przypominać, jeżeli możecie mieć jakieś wzory na waszych zaliczeniach. I teraz tak, krotność nasza wyniosła 2, czyli my musimy tutaj zrobić tak. 1 przez, zgodnie ze wzorem jest k minus 1 silnia, czyli to będzie 2 minus 1 silnia razy granica, w obu przypadkach jest granica przy z dążącym do z0, czyli 1. I tu jest pochodna i ta pochodna jest taka sama, takiego samego rzędu jak ta liczba, czyli 2 minus 1 to jest 1, czyli tu będzie pierwsza, prawda, pierwszego rzędu i też będzie dz do pierwszej. Sobie zapiszemy, chociaż nie trzeba, bo tych pierwszych się nie pisze po prostu. I tutaj mamy tak, z minus z0, czyli 1 do krotności, czyli 2 razy nasze f od z, które za chwilkę sobie też zapiszemy. I tak wygląda ten wzór, którym my się będziemy posługiwać i trzeba to wszystko policzyć, zanim w ogóle będziemy mogli wstawić nasze z równe 1. Czyli mamy tak, ten czynnik tu na samym początku to jest 1 przez 1 silnia, czyli tak naprawdę 1, czyli nie muszę go zapisywać, on nie wpłynie znacząco na moją granicę. Czyli mamy tak, limes, z dąży do 1. Tu mamy pochodną, czyli sobie zapiszę jeszcze bez tych jedyneczek. No i tutaj mam z minus 1 do kwadratu i tu wpiszę ten wzór mojej funkcji f od z. I teraz, moi drodzy, tak. Tutaj mam redukcję, tak jak chciałam i zostaje mi policzenie pochodnej z tego wyrażenia. I sobie jeszcze raz to zapiszemy, żeby to było elegancko widać. Czyli mam pochodną po zecie z wyrażenia 1 przez z minus 3. Ja nie mogę wstawić tutaj jedynki, bo ja najpierw jakby pierwsze działanie to jest pochodna, bo często widuję taki błąd, że my chcemy najpierw wstawić jedynkę, policzyć z tego pochodną, ale to wiadomo, że to będzie 0, bo pochodna została jest 0, więc najpierw jest pochodna, czyli ja sobie pod spodem liczę tutaj pochodną po prostu z takiego wyrażenia, korzystając z mojej wiedzy z poprzednich jakby funkcji, czyli funkcji rzeczywistych. Czyli mam tutaj, mogę zamienić sobie na z minus 3 do minus pierwszej na przykład i to będzie minus 1 przez z minus 3 do minus drugiej razy 1, bo z jest 1, czyli mamy minus 1 przez z minus 3 do drugiej, czyli tak to wygląda. Czyli w sumie podobnie, ale mamy i podniesioną potęgę, i zmieniony znak, więc gdybyśmy sobie to podstawili, to mielibyśmy niewielki, ale znaczący błąd. I teraz, moi drodzy, idziemy w takim razie do naszej granicy, czyli mamy wyznaczyć granicę przy z dążącym do 1 z pochodnej, którą policzyliśmy, czyli wstawiamy wynik, czyli minus 1 przez z minus 3 do kwadratu. I teraz dopiero wstawiam moją jedynkę za zeta, czyli mam minus 1 przez 1 minus 3, czyli minus 2 do kwadratu, czyli 4. No właśnie, czyli mamy taką granicę, no i teraz można by powiedzieć, że będziemy spijać tą ostateczną śmietankę, czyli przechodzimy do kroku 4, gdzie chcemy dać znać na temat tego, ile w końcu wynosi ta nasza całka. Po tym, prawda, po tym właśnie naszym lambda, który był zorientowanym brzegiem prostokąta, dodatnio zorientowanym brzegiem prostokąta o podanych wierzchołkach. No więc przepiszmy sobie naszą całkę, tutaj nasze lambda i mamy tak, dz przez z minus 1 do kwadratu razy z minus 3 to się równa. Zgodnie z naszym twierdzeniem o rezyduach to mamy 2pi razy rezyduum w punkcie z równym 3 oraz z równym 1, to też możemy sobie elegancko zapisać. Zapis stosujcie po prostu taki, jakie macie nakazane na zajęciach. Wiem też, że za to są jakieś cząstkowe punkty często na kolokwiach i polecam, żeby zbierać te wszystkie punkciki najdrobniejsze, bo potem jak się gdzieś pomylicie, czy nie będziecie czegoś wiedzieć, to was mogą poratować. I teraz tak, pierwsze rezyduum wyszło nam tutaj 1/4,
Drugie wyszło nam -1/4, no więc moi drodzy, znowu wychodzi nam 0, ale to jest całkowity przypadek, że wyszły nam takie przykłady, które mają całkę równą 0. Tak to po prostu wyszło. W ogólności, tak jak wspominałam wcześniej, to nie jest coś takiego, że tu musi wyjść 1, 2, 3 czy cokolwiek. Tu po prostu może wyjść jakikolwiek wynik. No więc moi drodzy, tyle, jeśli chodzi o zadania, w których mamy właśnie takie polecenie, że mamy całkę, mamy dodatnio zorientowany okrąg, brzeg prostokąta, trójkąta itd., itd. Teraz zajmiemy się zastosowaniem twierdzenia rezyduach w obliczaniu całek niewłaściwych. Przechodzimy do kolejnego przykładu, czyli do całki niewłaściwej. I będzie to, moi drodzy, tak naprawdę jedyny przykład tego typu, który wyznaczymy, ponieważ powiem szczerze, że wyznacza się go zazwyczaj identycznie, poza jakimiś bardzo trudnymi przypadkami. Ale na początek chciałabym pokazać własność, z której będziemy korzystać, bo istotne jest, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że to się tak robi, tylko po prostu jest pewna własność, która nam pewne sztuczki tutaj umożliwia. I ponownie korzystam z książki pani Długosz. No i tutaj mamy na stronie 68 twierdzenie 543 zastosowanie rezyduów do obliczania całek niewłaściwych. I teraz mamy tak, mamy funkcję holomorficzną f od z w półpłaszczyźnie i to jest bardzo ważny element tego zadania. W półpłaszczyźnie, dla której część urojona jest większa lub równa 0, czyli i to na przyszłość skutkuje tym, że będziecie odrzucać te zety, wyjątkowe zety, które będą spełniały inne warunki, czyli bierzecie pod uwagę tylko te, dla których część urojona jest większa równa 0. Z wyjątkiem punktów z1, z2, zn, dla których właśnie jest ta część urojona dodatnia, przy czym funkcja f od z przyjmuje wartości rzeczywiste na osi rzeczywistej, a ponadto istnieją stałe r i m oraz alfa takie, że. I teraz tutaj się dzieje bardzo dużo, ale garstka z Was ma uzasadniać warunki tego zadania i ja tych warunków też nie będę uzasadniać, ponieważ jest tutaj taka kwestia dowodowa, więc też jeżeli dostajecie na kolokwium, egzaminie takie zadanie, to zazwyczaj ono jest spełnione, ponieważ macie tutaj pokazać znajomość tej własności, a nie dowód tego, czy coś jest spełnione właśnie z pomocą tej własności. Więc dowodu tej nierówności tutaj nie będę robić. Natomiast jeżeli macie do tego jakieś pytania, moi drodzy, zachęcam także cały czas do zajęć online. Szczegóły wysyłam na maila. I wówczas, jeżeli spełnione są te warunki, ta całka, zobaczcie, od minus do plus nieskończoności jest równa, podobnie jak wcześniej, 2pi i te rezydua zk, które spełniają tą nierówność. Czyli ważna sprawa jest z tą nierównością i to jest częsty krok po prostu taki, który jest pominięty. I tu jest, moi drodzy, pewna uwaga, która widnieje w tej książce, ale nie zawsze w każdej. Założenia powyższego twierdzenia spełnia funkcja wymierna, czyli mamy jakiś wielomian przez wielomian, przy czym mianownik nie ma pierwiastków rzeczywistych, oraz jego stopień jest co najmniej o 2 większy od stopnia licznika. Czyli tutaj pani Długosz dała taką wskazówkę, że jeżeli jest taka sytuacja, to nie musicie sprawdzać, po prostu robicie tutaj w taki sposób i wyjdzie Wam to na pewno i ta własność będzie zadziałała. Ale jeżeli jest inna sytuacja, czyli na przykład mianownik stopień jest co najmniej o 2 większy od stopnia licznika, a jest na przykład większy tylko o 1, no to warto byłoby się pokusić o pewne sprawdzenie. My, tak jak mówię, nie będziemy na tym spotkaniu tego typu sprawdzeń robić, tylko przejdziemy od razu do pewnych obliczeń. No więc, moi drodzy, mamy tutaj przykład, gdzie sprawdźmy, faktycznie, jeżeli się przyjrzycie stopniowi licznika, wynosi on 2, natomiast stopień mianownika równa się x² do kwadratu, czyli 4. Czyli działa, czyli można by powiedzieć, przyjąć za słowo, że ta własność będzie tutaj miała miejsce, tylko musimy jeszcze raz, i będę to powtarzać wielokrotnie, wybrać te zk, które mają część urojoną dodatnio. No dobrze, moi drodzy, czyli krok pierwszy jest taki sam jak wcześniej. Krok pierwszy jest taki sam. Po prostu musimy przyrównać nasz mianownik do zera.
czyli jeżeli coś podniesione do kwadratu jest równe 0, co oznacza dla nas, że ten nawias jest równy 0. No i tutaj mamy oczywiście deltę ujemną, natomiast my wiemy, że możemy sobie z tym spokojnie poradzić w inny sposób, czyli rozpisać to na przykład jako x kwadrat minus 3i do kwadratu i to się równa 0. Stąd wstawiamy w dwa nawiasy, czyli x minus 3i razy x plus 3i i to się równa 0. I teraz co robimy dalej? Przyrównujemy do 0 każdy nawias, czyli x1 wychodzi nam równe 3i, natomiast x2 wychodzi nam minus 3i. I teraz, moi drodzy, bardzo ważne jest, żebyście nie zgubili tutaj krotności, bo często zdarza się, że po prostu zapominamy o tym. Ja też o tym już mówiłam na początku, ale pamiętajcie, że wy wychodzicie z takiej postaci mianownika. Jeżeli przejdziemy do tej postaci i ją rozbijemy, to będziemy mieć coś takiego, że będzie x minus 3 do kwadratu, bo ten kwadrat, bo my rozbiliśmy tylko x kwadrat plus 9, prawda? Ale ten x kwadrat plus 9 był do drugiej, czyli ten każdy nawias też będzie do drugiej. I teraz tak, czyli krotność i x1 i x2 jest równa 2, czyli gdybyśmy się zdecydowali na jakiś punkt, na jakiś x1 lub x2, no to będziemy mieć tutaj do czynienia z rezyduum, z biegunem dwukrotnym. Oczywiście, jeżeli przyjrzycie się licznikowi, licznik, czyli nasza funkcja x kwadrat, to widzimy, że nie mamy problemów tutaj, jeżeli chodzi o zerowanie się, czyli jeżeli ja wezmę sobie L od 3i, no to widzę, że to jest 9i kwadrat, czyli po prostu minus 9, a L od minus 3i też będzie 9i kwadrat, czyli też będzie minus 9, czyli to jest różne od 0, więc mogę wziąć pod uwagę i jeden, i drugi. Ale teraz najważniejsza jest sprawa taka, dla którego z tych x'ów część rzeczywista, i tu muszę napisać xi, ponieważ mam w zadaniu xi, więc nie będę nagle zmieniać po prostu literek i pisać, że tutaj jest do czynienia mam z czymś innym, więc mam tutaj dla tych, dla których część urojona jest dodatnia, to jest tylko i wyłącznie x1, czyli 3i tutaj ma plusik, natomiast x2 ma tutaj mniejszą od 0, więc to odrzucam. Więc jedyne, co mogę wziąć pod uwagę, to jest 3i. I tutaj jeszcze mała kwestia oznaczeń, ponieważ tutaj zapomniałam na początku dodać. W wielu książkach, w wielu wykładach, albo tak naprawdę w większości nawet, każe się zacząć po prostu to zadanie od zmiany pewnych oznaczeń, czyli że wy rozpatrujecie na samym początku nie funkcję f od x, tylko f od z, czyli z kwadrat przez z kwadrat plus 9 do kwadratu. Dlaczego? Bo chodzi o to, że wy tak naprawdę rozpatrujecie całkę troszeczkę jakby niewłaściwą w świecie liczb rzeczywistych, bo to nie jest, to jest jakaś, prawda, oś od minus do plus nieskończoności. Natomiast przechodzicie do świata liczby zespolonych. No i tu myśmy zamieszali z tymi x'ami, ale jeżeli macie w waszych zeszytach tutaj wszędzie zety, to trzeba będzie od początku je wpisywać, żebyśmy mogli to wszystko wyznaczyć zgodnie z waszymi oznaczeniami. To jest pewien szczegół dosyć istotny, ponieważ jak zauważyliście, że w tej własności, o tutaj też poprawię w takim razie, żeby nie było wątpliwości, w tej własności my nie mamy x'ów. W tej własności, którą przeczytaliśmy na początku, my tam mamy świat liczb zespolonych, bo z niego po prostu korzystamy z tego twierdzenia rezyduum, więc w sumie warto byłoby od razu zaznaczyć. Natomiast czy będzie dużym błędem, często pytacie, jeżeli zostaniecie w x'ach, to zależy od prowadzącego. Niektórzy, widząc, że wy wiecie, o co chodzi, tylko po prostu ze stresu czy z pośpiechu nie zdecydowaliście się na zmianę literek, uznają, bo stwierdzają, dobra, tam odetniemy 1 punkt, jest ok, ale część osób po prostu skreśla, więc warto mieć to też na uwadze. Ok, czyli my mamy kandydata. Nasze z1 równe 3i to jest nasz kandydat, którym będziemy liczyć rezyduum i będziemy je uwzględniać do tej naszej sumy. No i przypominam, nasza krotność jest równa 2, więc zabieramy się za liczenie w kroku drugim naszego rezyduum. Czyli mamy tutaj krok drugi, rezyduum.
No i ponieważ jest to rezyduum okrotności równej 2, no to pamiętajmy, że musimy wyznaczyć to z odpowiedniego wzoru, czyli liczymy sobie tak. Rezyduum w punkcie z równym 3i, czyli w takim, w którym część urojona jest większa od zera, z funkcji f od z. No i to faktycznie, kiedy zamienicie na z, wygląda logiczniej, bo już to mieliście w takiej postaci, a nie w f od x, prawda? Więc jakby jest to, ma to sens. I teraz tak, jak to wygląda? Ponieważ jest to biegun dwukrotny, więc mamy tak, granica, jeszcze raz. Zróbmy porządek, żeby każdy wiedział, co się dzieje. Czyli mamy tak, 1 przez 2 minus 1 silnia, czyli musimy uwzględnić naszą krotność równą 2, razy granica przy z dążącym do z0, czyli do naszego 3i, z pochodnej. Pochodna będzie równa 1, będzie pierwsza pochodna, bo tam mamy we wzorze d k minus 1 przez d z minus 1. Jeżeli nie wiecie, o jakie wzory chodzi, to proszę od razu sobie te wzory wypisywać, spisywać z notatek, jak tam wyglądało wyznaczanie rezyduum, jeżeli z jest biegunem k-krotnym. I teraz tak, czyli u nas będzie pierwsza pochodna, czyli mogę zapisać po prostu d po dz. I tutaj w nawiasie będziemy mieć z minus z0, czyli minus 3i do k, czyli do drugiej, razy nasza funkcja f od z. No i ta nasza funkcja f od z jest, musimy ją zapisać w tej postaci eleganckiej, żebyśmy widzieli od razu skrócenie, czyli zapiszemy sobie jako z minus 3i do kwadratu razy z plus 3i i do kwadratu. I dzięki temu widzimy, że tu w tym miejscu mamy skrócenie i zostaje nam takie wyrażenie. I to wyrażenie sobie też za chwilę ładnie zapiszemy, żeby nam było łatwo liczyć pochodną. Czyli mamy tak, granicę, ponieważ tu już liczyliśmy wcześniej, tu wychodzi 1. Tutaj będziemy mieć granicę przy z dążącym do 3i, pochodna po dz i tutaj mamy tak, z kwadrat przez i rozbijemy sobie, czyli to będzie z kwadrat plus 2 razy 3i, czyli będzie 6i razy z plus 9i kwadrat, czyli minus 9. No i mamy tutaj pochodną, którą trzeba policzyć ze wzoru na pochodną ilorazu. No więc spróbujemy sobie to zrobić pod spodem. Czyli mamy tutaj nasze z kwadrat i mamy tu nasze z kwadrat plus 6i z i minus 9. I teraz tak, czyli pochodna z pierwszego, czyli mamy tutaj 2z razy z kwadrat plus 6iz minus 9 minus z kwadrat i tutaj mamy 2z plus 6i i 0, czyli nie piszemy. No i tutaj sobie zrobimy z plus 3i. Ono było wcześniej do kwadratu, czyli jeszcze do kwadratu, czyli do czwartej, żeby nie wypisywać tego całego dużego wyrażenia. No i teraz tak naprawdę możemy coś kombinować ze skracaniem, ale możemy też po prostu wpisać ten wynik tutaj, czyli z dąży do 3i, bo i tak potem będziemy musieli podstawić nasze 3i, czyli wpisujemy to, co nam wyszło pod spodem. Znak pochodnej znika, żeby go nie przepisywać, bo to już jest wasza pochodna. To wszystko, co tu policzyliśmy, to jest właśnie ten wynik. Często też widzę, że te znaczki gdzieś są niezrozumiałe, że piszecie schematycznie, ale zachęcam do tego, żebyście patrzyli, co wy robicie w ogóle na tej kartce, bo potem przepisywanie w kółku jakichś znaczków to jest mylenie siebie samej czy samego, co ja mam w ogóle zrobić w tym zadaniu. Więc jak robicie i uczycie się, czy ze mną, czy tam z książki, no to pamiętajcie, żeby chociaż troszeczkę się zastanowić, co w ogóle tutaj się dzieje, dlaczego ja piszę ten znaczek, dlaczego jest takie oznaczenie. I wtedy to nabiera sensu. Nie tylko kopiować i wklejać, tylko przeglądać, bo potem się zgubicie na kolokwium i nie będzie filmiku, będzie tylko wasza głowa. I teraz, moi drodzy, tak. Podstawiamy 3i, czyli tutaj będziemy mieć w mianowniku 6 i po prostu do potęgi czwartej. I tutaj mamy 2 razy 3i, czyli będzie 6i. Tu będzie 9i kwadrat, dodać 18i kwadrat minus 9. I tutaj mamy minus 9i kwadrat razy 6i, dodać 6i po prostu. O, tu bym podstawiła ładnie, dobrze. I teraz tak.
widzimy, że będziemy mieć jakieś wielokrotności 6i. Warto to zachować. Warto zachować, bo tutaj mamy 6i do czwartej, więc może nam się coś skróci, po prostu te szóstki zwłaszcza. Czyli tak, tutaj sobie szóstkę zachowam, na razie 6i. Tutaj będę miała tak, minus 9, minus 18, minus 9. Tu będzie plus 9. No a tutaj mam tak naprawdę 2 razy 6i, czyli mam 12i. No i tutaj mam tak, 6 do czwartej, no i do czwartej. I do czwartej to jest i kwadrat do drugiej. I kwadrat to jest minus 1, czyli to wychodzi po prostu razy 1. Więc widzę, że wynik będzie w porządku, tylko kwestia jest tej zabawy tutaj teraz, żeby po prostu wyznaczyć te wyniki. I teraz tak. No to zacznijmy skracanie, czyli jedną szóstkę z obu, pamiętajcie, że z obu mogę zabrać, czyli tutaj jak musimy podzielić, ponieważ macie sumę, musimy podzielić wszystko, czyli tu zabieram jedną, czyli będą 3, tu zabieram jedną i tutaj podzielę 12 na 6, czyli będzie 2, czyli będę miała tak, minus 18 będzie, minus 18, czyli będzie minus 36 i tu będzie 9 razy 2 plus 18i, czyli będę mogła jeszcze jedną zabrać, czyli tu będzie 6 do trzeciej, czyli zabieram jeszcze jedną, czyli tutaj będę miała 2, tu będę miała 3 i tu będę miała minus 6, czyli mam minus 6i plus 3i przez 36, czyli będę miała po prostu minus 3i przez 36, czyli minus i 12. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam. Proszę sprawdzać. Moi drodzy, na bieżąco możecie w komentarzach pisać, jeżeli tam jakiś błąd rachunkowy się znajdzie. I to jest wynik naszego rezyduum. Po prostu minus i 12. I teraz tak, co mi to daje? Daje mi to bardzo dużo, ponieważ ja w tym momencie mogę podać tak naprawdę ostatni krok trzeci, czyli postawić kropkę nad i. Czyli napisać, że moja całka od minus nieskończoności do plus nieskończoności z naszej funkcji wyjściowej x kwadrat dx przez x kwadrat plus 9 do kwadratu jest równa 2pi razy rezyduum, czyli minus i przez 12. Czyli tutaj mogę sobie wymnożyć, czyli będzie i kwadrat, czyli minus 1 z tym minusem, czyli będzie 2pi przez 12, czyli tak naprawdę pi szóstych. I udało mi się, moi drodzy, wyznaczyć wartość takiej całki niewłaściwej bez korzystania z jakichś skomplikowanych funkcji wymiernych, więc to jest też bardzo fajna sprawa, jeżeli lubicie całki niewłaściwe, a nie chcecie na przykład bawić się, tak jak mówię, w jakieś skomplikowane całki wymierne, to jest bardzo, bardzo pomocne. No, czasami gdybyśmy mieli tu wyższą potęgę, na przykład jakieś x do 6 czy do 7, wyznaczenie tych wszystkich biegunów mogłoby trochę nastręczyć nam kłopotów, ale jednakowoż jest to bardzo przyjemne zadanie. I tyle, moi drodzy. Tak to wygląda. Przejrzyjmy sobie od początku jeszcze, bo tu weszło małe zamieszanie, jeżeli chodzi o znaczenia, czyli zaczynacie od tego, że sprawdzacie sobie stopień licznika i stopień mianownika, jeżeli musicie w jakiś sposób uzasadnić to, że mogę skorzystać z tej własności. Możecie zamienić sobie to x na z. W sumie byłoby to nawet bardzo dobre, żeby potem nie mylić tych oznaczeń. I robicie tak, jak robiliśmy wcześniej, czyli po prostu szukacie biegunów. I teraz w momencie, gdy je znajdziecie, sprawdzacie sobie licznik, czy tam się coś złego nie dzieje i wybieracie te, dla których część urojona jest dodatnia i w tym liczycie, uwzględniając krotność bieguny. Potem po prostu uwzględniając krotność rezyduum, przepraszam. I liczycie to rezyduum, co tam wyszło, czy pochodną, czy niepochodną trzeba wyznaczyć. I na końcu wstawiacie to wszystko do wzoru, czyli jest 2pi razy suma, bo czasami, tak jeszcze wracając, wyjdzie Wam w zadaniu na przykład jakiś potężniejszy wielomian, który będzie miał na przykład będzie miał 4 bieguny, no i tam będą wtedy zazwyczaj dwóch kandydatów, prawda, w tym miejscu, czyli wyjdzie Wam Z1, Z2, Z3, Z4, no i będziecie musieli uwzględnić sumę w rezyduach, czyli to też jest możliwe. Wszystko tak naprawdę może się tutaj zdarzyć. Więc zachęcam, żebyście powtórzyli to, czego jeszcze nie pamiętacie,
to, co sprawiało Wam spore trudności podczas tego spotkania albo było niezrozumiałe, bo część wydaje mi się, że to są te stare elementy, które gdzieś były na algebrze liniowej, jeżeli mieliście liczby zespolone tam też, które gdzieś się po prostu, mówiąc wprost, zapomniały. Jeżeli macie natomiast jakieś większe pytania i potrzebujecie więcej pomocy, zachęcam do zajęć online, szczegóły na maila, moi drodzy. No i cóż, życzę Wam przede wszystkim powodzenia w sesji, bo u wszystkich już wrą egzaminy i jakieś poprawki. I moi drodzy, słyszymy się w następnym spotkaniu.